Czyli powtarzamy to, co powiedziałem przed chwilą w formie najprostszego ćwiczenia. Więc już wprawiając w ruch nasz mięsień przedsionkowy, na przykład podczas zatrzymania procesu przełykania śliny, dodajemy rest pulsowy i w ten sposób otrzymujemy najprostszego na świecie frya, czyli albo możemy zrobić też odwrotnie, czyli zaczynamy z restrem pulsowym i wtedy wprawiamy w ruch nasz mięsień przedsionkowy, który nadaje temu dźwiękowi właśnie tę soczystość, dodaje do niego kompresję. Natomiast kiedy zaczynamy z tym restrem pulsowym, czyli no raczej trudno jest przełknąć ślinę czy cokolwiek, więc wtedy już musimy świadomie w konkretnym miejscu i w konkretny sposób wywołać pracę tego mięśnia, czyli dlatego zdecydowanie najłatwiej na samym początku jest po prostu zacząć od zatrzymania tego procesu w naszym gardle i nałożenie na to ustawienie, na to napięcie mięśnia przedsionkowego, nasz rest pulsowy i wtedy automatycznie wejdziemy w tryb frya, czyli i to jest właśnie ta różnica, którą zapewnia nam dodanie pracy naszego mięśnia przedsionkowego. Fry, poza ogromnymi korzyściami, nieograniczonymi możliwościami na modulację naszego głosu, nieważne czy jest to growl, scream, czysty śpiew, kurwa, cokolwiek innego, nawet dubbing w bajkach wykorzystuje Fry, to również czają się tutaj zagrożenia. Zagrożeniem największym jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, że ludzie w większości starają się wszystko bardzo szybko przeskoczyć, ja sam się do nich zaliczałem i po prostu nadwyrężają swój głos, nadwyrężają struny głosowe, wszystkie mięśnie w gardle i wszystko co się da po to, żeby brzmieć mocniej, brzmieć soczyściej, brzmieć głośniej. I jakkolwiek nawet może to na początku brzmieć nieźle, jest to ślepa uliczka, ponieważ wyniszcza nas krok po kroku, pozbawia nas mocy, energii i witalności, co w końcu prowadzi do tego, że nasz głos po prostu się załamuje. Jest to po prostu równia pochyła i nieważne jak wysoko jesteśmy, i tak skończymy na samym dnie, pod warunkiem, że robimy to chujowo. Dlatego uczulam Was tak mocno, żeby po prostu zapewnić sobie zdrowy, mocny start i solidne fundamenty, bo to będzie procentować po prostu w przyszłości i zapewni po prostu zajebiste wyniki. Okej, dotarliśmy do gwoździa naszego programu, a mianowicie ćwiczeń na Fry Scream. Są aż dwa i mam nadzieję, że zrobicie z nich świetny użytek dla siebie i swoich wokali. Dobrze, to przejdźmy do rzeczy. Pierwsze ćwiczenie jest wręcz kanoniczne, znane na całym świecie. Autorką tego ćwiczenia najprawdopodobniej jest pani Melissa Cross, czyli babcia od growla. Jeśli nie znacie pani Melissy, to gorąco polecam Wam jej materiały z Zen of Screaming na czele, metody nauczania, różnorodne ćwiczenia i techniki. Wszystko to jest bardzo proste i właśnie przeznaczone dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą czysto śpiewać, ale chcą usprawnić swoje wokale ekstremalne w najcięższym ich po prostu wydaniu. Dobrze, więc przechodzimy do tego ćwiczenia. Nosi ono nazwę Above the Pencil, czyli ponad ołówkiem. I polega na tym, że bierzemy na przykład długopis, ołówek czy inny podłużny przedmiot. Ja mam tylko w tej chwili grzebień, ale dobrze, niech będzie grzebień. Bierzemy ten przedmiot, umieszczamy go na linii, na poziomie naszych ust. Później wchodzimy w tryb frya, czyli i naszą wyobraźnią działamy w ten sposób, że dźwięk naszego frya podsadzamy ponad ten przedmiot. Wynosimy go po prostu wyżej, tak jakbyśmy przeskakiwali przez poprzeczkę. Natomiast nie chodzi o skok, bo skok powoduje upadek. Chodzi po prostu o to, żeby podsadzić ten dźwięk wyżej, ponad linię naszych ust, ponad poziom tego przedmiotu, który trzymamy w ręce. Nieważne, czy jest to ogórek,
grzebień czy łyżka, cokolwiek. Więc bierzemy fraja. I w ten sposób właśnie sprawiamy w magiczny sposób, że nasz fraj przechodzi po prostu do rejestru głowowego. Czujemy, jak rezonuje nasza cała maska, nasz nos i właśnie temu służy to ćwiczenie, żeby zbudować solidne i zdrowe fundamenty dla techniki naszego fraja, ponieważ we fry screamie, no i w ogóle w wokalu ekstremalnym kluczową rolę odgrywa nasz rejestr głowowy, a to ćwiczenie poprzez właśnie umieszczenie przedmiotu na linii naszych ust i podsadzenie dźwięku ponad tę linię, ponad ten przedmiot sprawia, że w automatyczny sposób nasz dźwięk przenosi się po prostu do rejestru głowowego. Tak czy inaczej jest to ćwiczenie above the pencil, above cokolwiek, co macie w zasięgu swoich dłoni. Może być to nawet palec. Robimy fraja. Czas na drugie ćwiczenie. Co ciekawe, wzięło się ono z niewłaściwej, być może trochę innej interpretacji ćwiczenia pierwszego. I z tego miejsca gorąco pozdrawiam Ewę, wschodzącą boginię w pierdolu i największego słodziaka pośród wszystkich krzykaczy w całym kosmosie. Ćwiczenie to przeanalizowałem, przetestowałem na sobie, robi świetną robotę, dlatego wziąłem je na warsztat i wzbogaciłem o kilka drobnych smaczków, usprawniłem je i trochę zmodyfikowałem, między innymi dlatego, żeby nikt nie mógł oskarżyć mnie o plagiat. Dobrze, więc przechodzimy do tego ćwiczenia i bierzemy w nasze ręce korek. Następnie umieszczamy go w naszych ustach. A po umieszczeniu go w ustach przechodzimy do fraja. Dlaczego korek? Korek wykorzystuje się przy ćwiczeniu śpiewu klasycznego, śpiewu rytmicznego, czyli generalnie czystego wokalu. Ma on wiele zalet i pozwala pozbyć się wszelkich napięć z naszej szczęki, z całej naszej twarzy i rozluźnia również nasze mięśnie w gardle. Dodatkowo to gardło relaksuje i otwiera, dzięki czemu uzyskujemy większy rezonans. Większy rezonans to po prostu więcej mocy, większa głośność i nośność naszego dźwięku. Więc dlatego właśnie wziąłem na warsztat korek, ponieważ poza ćwiczeniem naszego fraja dodatkowo programuje nas na to, żeby w zdrowy sposób układać nasz aparat mowy, ponieważ chodzi właśnie o to, żeby gardło było zrelaksowane, szczęka powinna też być luźna, gardło powinno być jak najbardziej otwarte. Dodatkowo umieszczenie korka w naszych ustach powoduje to, że cały nasz aparat mowy układa się w idealny sposób właśnie do napierdalania fraja. Do falskordu też, ale o fraju w tej chwili mówimy i to na nim się skupiamy, ponieważ nasz aparat mowy powinien tworzyć w pewnym sensie taką podłużną tubę, przez którą przepływa wibracja z powietrzem, czyli po prostu dźwięk. Wiele osób popełnia ten błąd, że jeśli chodzi o przestrzeń, idą w szerokość, a skorzystanie z tak prostego narzędzia jak korek automatycznie programuje nas na to, żeby unikać takich podstawowych błędów i żeby nasz aparat mowy zawsze tworzył właśnie taką jakby podłużną tubę. Dzięki czemu zapewniamy sobie bardzo solidny i zdrowy pod względem technicznym start. I dodatkowo jeszcze możemy ćwiczyć naszą dykcję, bo dykcję również ćwiczy się właśnie w ten sposób. Możemy ćwiczyć naszą dykcję. Więc podsumowując, bierzemy ten pierdolony korek, umieszczamy go w naszych ustach. Jeśli czujemy jakiekolwiek napięcie, trzymamy na przykład przez 30 sekund ten korek, żeby wszystko się otworzyło, żeby wszystko się zrelaksowało, a następnie przechodzimy do fraja.
i na koniec sprzedam wam jeszcze jeden patent. Kiedy marszczymy nasz nos w ten sposób, jak dzikie zwierzę, to również pomaga nam to dźwięk podsadzić właśnie tak jak powoduje to ćwiczenie z długopisem czy jakimkolwiek innym przedmiotem na poziomie naszych ust, który chcemy właśnie przesadzić naszym dźwiękiem. Więc kiedy robimy fraja i dodamy do tego taki bardzo delikatny grymas i niezwykle uroczy, sprawiamy, że w automatyczny sposób dźwięk przenosi się do naszej maski i silnie rezonuje w naszym nosie. A brzmi to tak. Przyznacie, że jest różnica, jest to bardzo prosta, bardzo zdrowa i naturalna sztuczka, która pozwala właśnie modyfikować nasz dźwięk, dodawać do niego mocy, soczystości, nośności i dodatkowo wygląda efektownie. W moim przypadku brzydko, ale właśnie o to kurwa chodzi. Dobrze, także to są właśnie te dwa ćwiczenia na fry scream, zalety, wielkie korzyści, pewne zagrożenia, jakie kryją się za tą techniką. Dowiedzieliśmy się również, czym jest mięsień przedsionkowy, w jaki sposób działa, jak zlokalizować nasze fałszywe struny głosowe. Mam nadzieję, że tworzy to w waszych umysłach pewien bardziej kompletny obraz tego, czym jest fry, w jaki sposób odnaleźć się na początku przygody z nim i jak go po prostu ćwiczyć. Koniec, jeszcze raz powtórzę te ćwiczenia, które wam pokazywałem przed chwilą, czyli above the pencil, i na sam koniec jeszcze korek. To by było na tyle. Trzymajcie się, napierdalajcie. Pozostańcie ekstremalni, no i miłość, skurwysyny.